Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane i dzisiaj mam dla Was grę Nua, a Shadowy Thriller. Jedna chyba z najdziwniejszych gier, w jakie grałem, i to nie dlatego, że jest ona dziwna w założeniach, bądź ma dziwną fabułę. Dziwny jest powód jej w ogóle wydania. Dziwne jest, że ktoś dał zielone światło, aby tą grę wydać. Mamy rok 1996. Na rynku debiutują takie hiciory jak Duke Nukem 3D, Mario 64, Quake, Diablo, Crash Bandicoot, Resident Evil, mnóstwo fajnych tytułów. To był czas, kiedy na rynku było PlayStation, PC-ty wchodziły w erę akcelerowanej grafiki 3D i w zasadzie cała ta technologia pędziła do przodu i nagle pojawia się gra Nua. Została ona stworzona przez studio całkiem zasłużone dla game devu, mianowicie przez Cyberdreams, które stworzyło m.in. grę I Have No Mouth and I Must Scream i chociażby może bardziej popularny Darkseid, czyli gry w zasadzie przygodowe. I Nua też miało być grą przygodową. Problem z tym jest taki, że tytuł w 1996 roku jest oparty jedynie na zdjęciach. To jest gra przygodowa, w której nie zbierasz przedmiotów, nie masz opcji dialogowych i cała gra jest oparta na klikaniu po zdjęciach. Coś niesamowitego. Rzecz, która w zasadzie, no, myślę, że twórcy czy Cyberdreams chyba od razu założyło, że to się nie sprzeda. Pamiętam, że w 1995 roku widziałem trailer Nua, pierwszą zapowiedź tej gry i nie wyglądało to źle, słuchajcie, ale dlatego, że trailer tak naprawdę kłamał. W grze są niewielkie fragmenty filmów z aktorami. To jest znamienne dla lat 90., że wszystkie gry w tamtym czasie musiały mieć filmy z aktorami, cutscenki. Tutaj w trailerze te cutscenki zawarto, ale pojawiają się rzeczy, które w grze nie uświadczymy. Mianowicie twórcy pewnie sobie zdali sprawę, że nawet zrobienie trailera z tego, co gra oferuje, czyli ze statycznych screenów, no w żaden sposób tej gry nie sprzeda. Więc postanowiono zrobić ten trailer troszkę polepszyć, dodając pewne animowane elementy, których niestety w grze nie ma. I to jest całkowicie dla mnie dziwne i absurdalne. I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś wydaje taką grę, która jest w stylu tajemnicy statuetki, z tym, że nie masz możliwości jakiejkolwiek interakcji z przedmiotami. Możesz tylko po prostu coś podnieść, zobaczyć, ale nie używasz. Nie masz kieszeni, nie masz, tak jak mówiłem, opcji dialogowych, nic nie masz. Masz tylko możliwość w zasadzie klikania po zdjęciach i patrzenia, co się dzieje. I teraz wyobraźcie sobie, że twórcy nie dość, że wydają taką grę, to ta gra jest w czerni i bieli. Akurat ten zabieg jest fajny w tym wypadku, ale jak gracz, który kupował taki tytuł, bazując na trailerze, gdzie spodziewał się po prostu gry z filmowym zacięciem, dostaje tytuł, który opiera się głównie na zdjęciach i dodatkowo jest jeszcze czarno-biały. No masakra. W grze wcielamy się w bezimiennego detektywa, który musi rozwiązać 5 kolejnych spraw, które zostawił mu jego zmarły bądź osoba, która zaginęła, jego wcześniejszy poprzednik, też prywatny detektyw. Gra idealnie oddaje klimat lat 30., ponieważ dzieje się to właśnie w tych czasach, czyli jeżeli oglądaliście filmy, nie wiem, Sokół Maltański na przykład, czy Casablankę, to wiecie, o co chodzi. To jest taki mroczny właśnie thriller w stylu właśnie thrillerów noir z lat 30. I gra idealnie oddaje ten czas. Mianowicie, czy założenie, żeby grę zrobić czarno-białą, było słuszne? To jest trochę, wiecie co, teraz sobie troszkę pofilozofujemy. Kiedy myślę o czymkolwiek z lat 30., ja to widzę w czerni i bieli. Owszem, jasnym jest, że wtedy nie było w czerni, było kolorowo, tak jak dzisiaj, tak? Ale przez to, że znam te tylko czasy, głównie z filmów, wyobrażam sobie, że patrząc na lata 30., są one w czerni i bieli, dla mnie.
I to jest trochę też tak, że to zależy od waszej wrażliwości, podejrzewam, ale każde lata 30, lata 40, 50 i tak dalej, kojarzą mi się z jakimś kolorem. Są pewną taką mieszanką barw. Lata 60 kojarzą mi się na przykład z takimi mocno kolorowymi pastelami, jednakże, znaczy kolorowymi pastelami, aczkolwiek takimi lekko wyblakłymi. Lata 70 to widzę dużo bieli, zieleni i trochę jakby czerwieni i niebieskiego, ale też te kolory są takie, nie są intensywne. Lata 80 z kolei widzę dużo fioletów, dużo różu, jednakże też te kolory są takie jak na zjechanej taśmie VHS, lekko wyblakłe. Lata 90 to z kolei bardzo intensywne kolory, czerwony, zielony, żółty, niebieski, takie neonowe, aż szczypiące w oczy. Millennium, nie widzę żadnych kolorów. Tam już był taki burdel, że nie potrafię określić, jakie kolory były tamtych lat. Ale to jest trochę tak, że każde lata mają jakby swoje takie odpowiedniki kolorów. Oczywiście prawdopodobnie każdy z Was może widzieć to inaczej, bo ma to na to wpływ tyle rzeczy, obejrzanych filmów i tak dalej, zagranych gier z różnych okresów, także może, czy klipów obejrzanych, także może to wyglądać inaczej, ale wydaje mi się, że właśnie lata 30 to właśnie czerni biel i zrobienie tej gry w takim właśnie formacie, w formacie czerni i bieli było według mnie fajnym pomysłem. Gra tak naprawdę nie jest zła, bo pomimo, że zebrała dość negatywne recenzje, głównie za sprawą dość kiepsko zrobionego sterowania i w zasadzie jest to gra, w której do końca nie ma co robić i też ma ona bolączki, które posiadały wszystkie gry Cyber Dreams, o czym zaraz powiem. Na pewno uruchamiając ten tytuł, po prostu ten klimat lat 30., ten mroczny klimat noir aż się wylewa z ekranu. Jasne, to są tylko statyczne zdjęcia, ale są naprawdę, to wszystko jest tak świetnie oddane. Wszystkie filmy, które są w grze, cutscenki, kiedy spotykamy się z jakąś postacią i z nią rozmawiamy, również są utrzymane w czarno-białej tonacji. Natomiast gra polega głównie na tym, że mamy tych 5 spraw. Klikamy jedno zdjęcie, próbujemy coś tam podnieść, otworzyć, przeczytać. Jeżeli nam się uda, jakby nasz bohater pewne rzeczy zapamiętuje, bądź jeżeli podniesie jakąś rzecz, to on ją ma, ale my nie wiemy, że ją on ma. Na przykład, podaję przykład, mamy zamknięte drzwi, ale jakiś tam na samym początku wzięliśmy klucz. Nie mamy tego w kieszeni, nie widać, że ten klucz mamy, ale jeżeli klikniemy na zamek i ten klucz mamy, to automatycznie postać przekręci klucz w zamku. Inna sprawa, na przykład jeszcze bardziej absurdalna, otwieranie sejfu. W każdej grze przygodowej, żeby otworzyć sejf, trzeba było najpierw mieć kombinację i często tę kombinację trzeba było po prostu wcisnąć, bo tam poprzekręcać tym kółkiem po to, żeby gracze nie oszukiwali, tak? Że tą kombinację trzeba było gdzieś znaleźć. I tak jest tutaj. To kombinację sejfu gdzieś tam znajdziesz, nawet czasami możesz nie wiedzieć, że to jest kombinacja sejfu, ale bohater ją zapamiętuje i kiedy chcesz otworzyć sejf, klikasz tylko na sejf, on automatycznie wbija automatycznie ten kod i otwiera. Czyli można powiedzieć, że to taki trochę samograj. Niestety większość gier Cyber Dreams miała jedną poważną bolączkę, o tym się dowiecie z dużego materiału Retro Arcade o Cyber Dreams, który tworzę, natomiast tutaj tylko wspomnę, że bardzo często w ich grach można było się zaciąć, to znaczy zrobić coś nie po kolei, bądź tak jak nie przewidzieli twórcy i w pewnym momencie nie możesz przejść dalej, ponieważ nie masz odpowiedniego przedmiotu, a nie możesz się już cofnąć. I tak w zasadzie chyba w większości gier Cyber Dreams te problemy występowały i tak jest też niestety tutaj. Jednakże jeżeli się przełamiecie i stwierdzicie, no kurde, sprawdzę tą grę, a to jest tytuł, który w zasadzie, ja szczerze mówiąc, że przez pewien czas myślałem, że on w ogóle nie wyszedł, że po trailerze, który widziałem, zdawało mi się, że zarzucili ten projekt i on nie wyszedł, chociaż przyznaję, trailer mi się podobał i ten duszny klimat lat 30., taki mroczny, strasznie mi się wtedy do mnie przemawiał i nawet myślałem, żeby tą grę sobie kupić i w nią sobie zagrać. Dowiedziałem się dopiero kilka lat później, nie wiem ile to było, 4-5 lat później, że faktycznie ta gra wyszła, aczkolwiek jak każda gra Cyber Dreams jest ona, można powiedzieć, białym krukiem i bardzo trudno dostępna, natomiast ja oczywiście w tamtych latach grałem w Pirata i pamiętam
tony frustracji, ponieważ nie było wtedy za bardzo opisu chyba do tej gry, bo ja nie pamiętam, żebym miał i próbowałem ją przejść bez opisu i to były tony, słuchajcie, frustracji, bo nie do końca wiedziałem, co robię, nie wiedziałem do końca, co właściwie, gdzie mam w ogóle, co mam zrobić w ogóle, niesamowite, bo gra jest bardzo taka, można powiedzieć, skomplikowana, bo na początku dostajemy całą mapę, gdzie jest mnóstwo lokacji, do każdej lokacji możemy sobie wejść. Problem jest taki, że w teczkach mamy 5 spraw i każdą z tych spraw musimy rozwiązać, żeby zająć się 6. sprawą, ale te wszystkie 5 spraw mamy dostępne od razu. Jeżeli przeczytamy to na teczce, na mapie wyświetlą nam się wszystkie lokacje dostępne do tych 5 spraw, one w zasadzie się łączą, ale to i tak trzeba je po kolei rozwiązać i możesz wszędzie się udać. Mało tego, gra bardzo często daje, nie daje w zasadzie sygnałów, że zrobienie czegoś może zakończyć rozgrywkę i będziesz musiał wczytać od save'a. A niestety, jeżeli nie save'owałeś, bo gra jeszcze, przypomnę, działa spod Windowsa 3.11, a save'y są w pliku TXT, więc jeśli nie zdążysz zasejwować przed zrobieniem jakiejś rzeczy głupiej, nie wiadomo, a często nie wiesz, która rzecz jest głupia, to może się skończyć tym, że będziesz musiał grać od początku. Jest takich kilka momentów strasznie irytujących, których nie możesz wiedzieć. Na przykład jest w pewnym momencie, że szukamy psa, jednej takiej podstarzałej gwiazdki filmowej. Znajdujemy tego psa i on jest jakby w takiej klatce, tak? I teraz absurd. Jak dotkniesz tej klatki, pojawią się ludzie, którzy tam Cię zahipnotyzują i ogólnie można powiedzieć, że zginąłeś, tak? I musisz zaczynać grę od początku. Ty nie wiesz tego, że tej klatki nie możesz... No bo skąd masz wiedzieć? Gra w zasadzie też nie ma żadnych napisów, nie ma żadnych podpisów. Nie ma tak, że jak w grach przygodowych nawet, które były oparte na zdjęciach, że jak najechałeś na jakiś przedmiot, który mogłeś podnieść, to Ci się na dole podpisywało, co to jest. Tutaj tego nie ma. Tutaj zmienia się jedynie ikonka kursora i tyle. Często podnosisz rzecz, nawet nie wiedząc, co podnosisz i no totalnie w ogóle, totalny, jak wiecie, taki chaos tam panuje. Inna sprawa, że bardzo często gra polega na czytaniu różnych listów. Nie ma tutaj lektora, który Ci ten list przeczyta, a wiele z tych listów jest napisane odręcznie, więc powodzenia czytania po angielsku, jak ktoś na bazgroju, tak jak kura pazurem, co tam w ogóle jest napisane i do czego to się w ogóle odnosi. No nie masz absolutnie żadnych szans, ale to jeszcze nie koniec problemów z NUA, ja się dopiero rozkręcam. Nie, żartuję, ale jeszcze jednym problemem jest poruszanie. Poruszamy się poprzez klikanie w odpowiednie miejsca na zdjęciach, tak? Czyli na przykład stoimy w pokoju, klikamy w prawo, więc postać wydaje nam się, że obróci się w prawo. I niestety jest zrobione to tak, że do części lokacji, do części powiedzmy fragmentu danego pokoju dostaniemy się stojąc tylko w odpowiednim miejscu. Przez co 90% gry, jeżeli będziesz starał się grać bez opisu, będziesz szukał miejscówki, która wiesz, że tam jest, ale nie wiesz, jak do niej dotrzeć. To jest trochę tak, jak wiecie, wiesz, że w kuchni jest lodówka, ale nie wiesz, jak do niej dotrzeć, bo po prostu klikasz jak szalony wszystkie możliwe miejscówki, gdzie możesz stanąć, obracasz się, patrzysz, żeby móc dostać się do danej lokacji. To jest kolejny niesamowity absurd NUA. Problemem w zasadzie, no, patrząc globalnie na tą całą grę, wydaje się, że jest to krap. Ja ogólnie muszę przyznać, że ja się dobrze bawiłem. Znaczy lubię kino lat 30., lubię filmy z Humphreyem Bogartem. Dzisiaj takich filmów się nie robi. Mrocznych, czarno-białych. Lubię to. Lubię takie kino i ja się bawiłem w tą grę całkiem nieźle i muszę przyznać, że sprawiała mi ona frajdę. Nie mogę powiedzieć, że jakąś mega frajdę, ale frajdę. Bo było to coś zupełnie innego, coś, w co nigdy w życiu czy w coś takiego nie grałem. Aczkolwiek no, trzeba być świadomym, że jeżeli nie wychowałeś się w latach 90., obce są Ci gatunki gier przygodowych, które kiedyś tak wyglądały, to odbijesz się od tego momentalnie, bo to jest, wiecie, odpalasz grę, widzisz zdjęcie i tyle, tak? I cała gra polega na tym, że musisz teraz myszką przejeździć to zdjęcie, zobaczyć, gdzie można coś kliknąć, klikasz, zdjęcie Ci się powiększy, znowu kolejne zdjęcie i tak w kółko, i tak w kółko. Oczywiście autorzy włożyli masę pracy w to, aby te lata 30. Idealnie oddać i to widać. Tam te wszystkie lokacje, te wszystkie rzeczy, które spotkasz na swojej drodze, wszystko jest zgodne z duchem tamtych czasów. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo nie wiem, nie żyłem w latach 30., ale wygląda bardzo realistycznie, tak? Począwszy od samochodów, od lokacji, wszystko jest utrzymane w tym tonie, co jest w mojej opinii świetną rzeczą i naprawdę fantastycznie wygląda, ale kiedy przyjdzie co do czego i zaczniesz grać, to w zasadzie
jeżeli nie zrozumiesz całej idei tej gry, bo ta idea tej gry polega na tym, że nawet nie polega na tym, że masz jakąś sztukę dedukcji, bo bohater w zasadzie, jeżeli klikniesz raz coś, co powinieneś kliknąć, bohater całą wszystko za Ciebie zrobi. Zapamięta, użyje w odpowiednim momencie i tak dalej, i tak dalej. No absurd. Zupełne zaprzeczenie trochę gier przygodowych z lat 90., ale Nua takie było. Jest to niestety już też ostatnia gra od Cyberdreams. Może to było wydane troszkę w pośpiechu, może po prostu chcieli jeszcze wydać, liczyli, nie wiem, że może się uda, że firma nie zbankrutuje, ale patrząc na ten tytuł, no to raczej były marne szanse, że firma zarobi na nim, bo niestety ta gra ani nie wygląda, ani nie jest dobra gameplayowo. Jest bardzo taka, to nawet nie mogę powiedzieć, że jest niszowa, bo wiecie, niszowa to jest, że jest jakiś kult, który się... To jest gra, której praktycznie 99% graczy się odbije, bo to jest gra, która mogłaby się pojawić nie wiem, w latach 70. może i też by jakoś szału nie zrobiła, bo te czarno-białe kolorki jakoś tak, wiecie, no smutne to jest trochę, nie? No dobra, okej, zobaczmy, co mamy w pudełku. Pudełko, jak widzicie, też jest czarno-białe. Firma Cyberdreams słynęła z tego, że zawsze miała fajne pudełka. Coś w tych pudełkach zawsze było. Niestety wraz z odejściem głównego szefa Cyberdreams, Roberta Ketchuma, no niestety Nua nie oferuje nic poza standardowym pudełkiem w Big Boxie. No ale zobaczmy, co jest w środku, żeby dla spokoju ducha chociaż, żeby sobie tam zerknąć. Oczywiście w pudełku mamy w zasadzie niewiele, bo nawet nie ma za bardzo, znaczy jest instrukcja w formie, mamy płytkę w digipacku, jest instrukcja w formie książeczki dorzucanej do płyty. No i mamy tutaj jakby jak tu się poruszać i tak dalej. Nawet mamy troszkę tutaj wyjaśnione poszczególne nasze sprawy, mniej więcej czego one dotyczą i to jest, wierzcie mi, że to jest mega pomocne, bo jeżeli nie znasz angielskiego ze słuchu, a bardzo często jest tak, że postać coś mówi w offie, nie jesteś w stanie tego ogarnąć, ale oczywiście oprócz tego, właściwie to ona nie mówi, postacie, które mówią do Ciebie, ale oprócz tego oczywiście mamy ten tekst bardzo często w formie pisanej, który jest, no jest po prostu nie do odczytania, tak? Także mamy tutaj jakieś tam, powiedzmy, informacje, mamy też fajną rzecz, króciutki taki artykuł o filmie Noir, czyli o filmach, które pojawiały się w tamtym czasie. No i co? No i w sumie no i płytki, tak? Gra jest na 2 płytach, to jest absurd. Czarno-biała gra oparta na fotkach jest na 2 płytkach, ale tak naprawdę jest tam troszkę tych filmów z aktorami. Podejrzewam, że one najwięcej zajmują tutaj w całej tej produkcji. Absurdem jest to w zasadzie, że tej gry dzisiaj nie można uruchomić. Jedynym rozwiązaniem, które w zasadzie dało się zrobić, to zainstalowanie Windowsa 3.11 i odpalenie tej gry spod Windowsa 3.11, spod DOSBoxa, ponieważ wszystkie inne sposoby, wirtualne systemy i tak dalej w pewnym momencie powodowały, że gry się nie dało przejść, bądź coś się wieszało. Także jest to, powiem Wam, tytuł, który no dziwaczny. Tak mogę tylko go zapamiętać. Jak oglądacie ten gameplay, który tutaj dla Was przygotowałem, sami widzicie, jaki dziwaczna jest ta gra i w zasadzie czas, który z grą spędzicie, nie wiem, na 5, 6, 7 godzin, będzie wyglądał właśnie tak jak na tych gameplayach. Nic tam więcej nie będzie. Także będą tylko statyczne obrazki, zdjęcia w czerni i bieli. Także dziwaczna rzecz. Dobra, słuchajcie, 19 minut i tak za długo ten film nagrywam, bo dla takiej gry aż szkoda tyle czasu nie zabierać. Czy warto zagrać? Bo jeszcze zawsze to jest... Słuchajcie, to jest trochę tak, że to jest rzecz, w jaką nigdy nie zagracie. Jeżeli jesteście ciekawi, zagrajcie. Jeżeli lubicie te filmy tam z Humphreyem Bogartem z lat 30., 40., zagrajcie, bo to jest wydaje mi się całkiem fajne przeniesienie tego kina na grę wideo. Jednakże jeżeli już na gameplayach Was to całkowicie odrzuciło, darujcie sobie, bo szkoda na Waszego czasu. Niemniej, tak wygląda Noir, ostatnia gra od Cyberdreams. Niedługo w Retro Arcade pojawi się duży materiał właśnie o samym deweloperze, jak i oczywiście o wszystkich grach, które zostały przez nich wydane. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.